Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam was serdecznie z nowego miejsca, z nowej miejscowości, gdzie się znajdujemy obecnie. Obecnie się znajdujemy już nie w Saigonie, a w Dalat. Jest to miejscowość górska, oddalona od Saigonu jakieś 7 godzin jazdy autobusem albo około 55 minut lotu. Wczoraj przylecieliśmy tutaj na miejsce, nie nagrywałem tego, już postanowiłem, że będę nagrywał już z nowego miejsca. Zatrzymaliśmy się w tym oto hotelu tutaj za mną, nazywa się Pine View Hotel. Całkiem fajny hotelik, pokażę go wam jeszcze później gdzieś w odcinku, jak nie w tym, to w następnym. Teraz wybieramy się na śniadanie, a przed śniadaniem oczekujemy tutaj gościa, który przywiezie nam, dostarczy skuter, którym pojedziemy zwiedzać najbliższą okolicę. Ziomeczki, zapraszam serdecznie na odcinek, miłego oglądania. Ziomeczki, oto nasz skuter tutaj gościu nam dostarczył. Cena tego skutera 150 000 za dzień. I teraz jedna ważna rzecz, gościu chciał ogólnie inaczej, z recepcji chciałem wziąć skuter, babki powiedziały, no musimy pana paszport zatrzymać, a ja mówię, nie ma takiej opcji, zrób sobie zdjęcie. Ona mówi, nie, bo to są zasady hotelu, a ja mówię, no to nie zarobicie. I zadzwoniłem sobie do gościa, który wypożycza skutery, przywiózł skuter pod hotel, słuchajcie, właśnie ten, i nie chciał paszportu, zrobił tylko sobie zdjęcie. W większości miejsc chcą zatrzymać paszporty albo żądają depozytu. Teraz tak, co to jest? Co to jest, proszę państwa? To jest, proszę państwa, Honda Airblade i obchodzimy sobie z każdej strony, zawsze to zróbcie, sprawdźcie, czy są jakieś uszkodzenia, w razie co, żeby się nie mogli przypieprzyć później, nie? Zobaczcie sobie też, weźcie sobie jazdę próbną, sprawdźcie sobie, czy wszystkie hamulce działają, czy wszystko jest w porządku, migacze i tak dalej. Zresztą, co ja wam będę mówił, wy to raczej wiecie, nie? Dobra, zbieramy się w drogę i lecimy na śniadanie, bo głodni. To dojechaliśmy na śniadanie, miejsce nazywa się Now Cafe Bistro. Wchodzimy i na samym początku już nas wita klimat takiej zieleni. Można sobie usiąść w środku albo na zewnątrz. My usiądziemy sobie w środku, gdzieś klimatycznie. Na przykład na co? Na kanapie czy na fotelu? No to usiądziemy sobie tu na fotelach. Proszę, zapraszam. My już po śniadaniu, było bardzo dobre. Bierzemy właśnie paliwo. Zalewamy do pełna skutra na 2 dni. Lepiej mieć wachy więcej niż nie mieć. Ja wiem, że tego nie wyjeździmy, nie? Kładź. Zatrzymaliśmy się, panocku, żeby wam pokazać, jak wyglądają góry w Wietnamie, hej. Takie polskie to biescody są. Kochani, chciałem wam pokazać troszkę widoku z naszej jazdy. Hello! Wszyscy się witają. Jedzie się przez takie klimatyczne wichury. Jedziemy już tak chyba z 15 km albo około 20 mniej więcej. I wszędzie po lewej, po prawej mamy pola uprawne, kawy, jakieś warzywa sobie rosną, owoce, szklarni pełno, kwiatów. Cudownie. No mega klimatycznie. Tak właśnie wioskowo. Bardzo, ale to bardzo nam się podoba klimat, w którym jedziemy. I mam nadzieję, że my, pokazując wam takie coś z motoru, taki klimat, jadąc sobie, podążając gdzieś jakąś drogą w Wietnamie, przez Wietnam, jesteście tak samo podekscytowani tym wszystkim jak my. A jak macie czas i pieniądze, wsiadajcie w samolot i rura! Zwiedzać świat! To jesteśmy na miejscu, kochani, plantacja kawy Dalat. Tam Drink Coffee Farm. Miejsce się nazywa. I musimy sobie zaraz bilety zakupić i dowiemy się, o co chodzi z tymi cenami tutaj biletów, nie? Zapraszamy do środka. Tu pewnie się bilety kupuje. I będziemy schodzić tam, patrzeć sobie, jak to wszystko się robi, nie? A więc jak to wygląda cenowo? Rozpiętość cenowa jest od 80 do 150 tysięcy. My wybraliśmy sobie to za 110 VIP combo i w tym mamy kawę, rogalika i przewodnika. Kawę, rogalika, przewodnika, ale się zrymowało. No dobra, to bierzemy gościa i idziemy zwiedzać. Gotowa? Tak. To lećmy. Zeszliśmy sobie troszkę niżej, ale wam powiem zaraz, że idziemy na dół sobie zobaczyć. I zobaczcie, jaką Wietnamkę fajną spotkałem tutaj. Ziomeczki, pokażę wam stąd widok z drona.
bo to naprawdę tutaj robi mega, ale to mega wrażenie. Tam jest wodospad, jeszcze podjedziemy sobie oczywiście bliżej, żeby go zobaczyć. No i tu patrzcie, jaką macie dupną statuę. Fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Tu na górze możemy się napić kawy, a my będziemy tam iść na dół. Mam nadzieję, że ujęcia z drona się podobały, a teraz będzie zaczynać się tu jakaś prezentacja, coś pani będzie tu opowiadać, mówić i spieszyliśmy się, żeby zdążyć. I zdążyliśmy jak zawsze. Ziomeczki, a teraz opowiem wam troszkę o kawie. Zobaczcie, Brazylia numer 1 wśród producentów kawy odpowiada za 34% światowej uprawy kawy. Następnie Wietnam. Wietnam odpowiada za 14,2% światowej uprawy kawy. Ale co? Ale słuchajcie, Brazylia głównie Arabica. Arabikę głównie produkują, ale największym producentem robusty na świecie jest oczywiście Wietnam. Słuchajcie, teraz przechodzimy tutaj do prezentacji. Mamy Arabica, Liberica i Robusta. Arabica najbardziej popularna kawa chyba na świecie, głównie Europa i kontynent amerykański. Tutaj Liberica około 1% światowych upraw i Robusta. Robusta, słuchajcie, w Wietnamie najbardziej popularna kawa, około 90% wszystkich upraw to jest właśnie Robusta, a poniżej 10% to jest Arabica. Pokazuję teraz, uwaga, jak wyglądają liście Arabiki. Zobaczcie, takie małe, podłużne i tutaj mamy Liberikę i Robustę. Co jest ważne tutaj, te liście właśnie Arabiki, one przypominają liście zielonej herbaty. Dlatego Wietnamczycy mówią na to kawa zielona herbata. Teraz tak, zobaczcie sobie, jak wyglądają kwiaty. Kwiaty tutaj Arabiki, takie pojedyncze, Liberiki, bardzo, bardzo podobne i kwiaty Robusty, zobaczcie, takie pełne pąki, no niesamowicie to wygląda. Dalej przechodzimy do owoców, odwracamy owoce Arabiki, takie pojedyncze, tutaj mamy Robustę, tu mamy Liberikę i one są takie już większe skupisko, zielone i czerwone, a tu mamy Robustę. Zobaczcie, jak Robusta pięknie wygląda, ja się usunę na bok, bo widać mój cień, no przepięknie ta Robusta tutaj wygląda i odwracamy z powrotem. Jeszcze coś ważnego, bardzo ważne, to jest zawartość kofeiny. Arabica 0,8 do 1,5%, także bardzo małe, jest to bardzo słabe. Mamy tutaj poniżej 1% mamy zawartość kofeiny w Liberice i od 1,7 do 3,5% zawartość kofeiny w Robuście. Także jeżeli chcecie kopa z rana, żeby was pobudziło do działania, to zamówcie sobie Robustę, kupcie sobie gdzieś w sklepie, spróbujcie. Smak jest tego naprawdę niesamowity. Przechodzimy teraz do kawy. Możecie sobie zobaczyć tutaj, jak wygląda kawa przed paleniem. Są to właśnie tutaj te ziarna, one są takie białe. I jak wygląda po paleniu. Po paleniu właśnie wygląda tutaj w ten
ten oto sposób. Teraz tak, mamy tutaj kawę jeszcze, która była suszona na słońcu przez około 1 miesiąc. Różni się tym, zobaczcie, ja je położę obok siebie. Tu ta kawa na słońcu palona, ona jest o dużo większa niż ta tutaj. Ale oczywiście można to rozłupać i wyjmujemy ze środka ziarno, które wygląda właśnie tak. Też jest takie białe, nie? Następnie mamy tutaj kawę miodową, tak zwaną honey coffee. Jest ona przez 2 tygodnie suszona na słońcu i pod względem tego, że ma własny cukier naturalny w środku i później dostaje takiego koloru, nie? No i następnie ta kawa, washed coffee się to nazywa. Jaka to jest metoda? Obierają ją z tej skórki tutaj czerwonej i zobaczcie to, później myją w dużej ilości wody i wychodzi właśnie z tego taka kawa, taki kolor. Pani mi pokazała oto tą maszynę, maszyna służąca do palenia kawy. Możemy około kilograma kawy z tego otrzymać i proces trwa palenia około 20 minut. Temperatura, jaką się pali kawę, jest to około 150 stopni. Ziomeczki, spróbowaliśmy sobie właśnie kawy. Ja próbowałem tej brązowej i czarnej z Natalią na spółkę. I muszę powiedzieć, była to naprawdę pyszna kawa, a próbowaliśmy robustę. I teraz wybieramy się, żeby zobaczyć krzaczyska tej kawy. Jesteśmy już na dole i chciałem wam pokazać, jak wygląda właśnie robusta na żywo z bliska. Zobaczcie, możecie sobie tutaj zobaczyć. Ja ten krzak lekko uniosę do słońca. Patrzcie, tak to właśnie wygląda. No, kawa jest przepiękna, te ziarna są cudowne. Ziarna, bardziej owoce ziarna są w środku, ale kolor jest cudowny. Tutaj możemy sobie zobaczyć właśnie arabikę. Zobaczcie, takie pojedyncze, smutne owoce. Robusta bije na głowę arabikę. Jednak, słuchajcie, możecie być fanami arabiki, ale jak spróbujecie raz robusty, to na pewno odrzucicie arabikę w kąt. No, smakiem robusta bije kilkukrotnie na głowę arabikę. Dla mnie arabika jest po prostu kwaśna i niedobra. Chcę wam tutaj pokazać jeszcze tą miejscówkę, gdzie się wchodzi i ma się taki widok. Siada się na tym oto fotelu. Ja nie wiem, czy to jest takie... No dobra, powiedzmy, że wytrzyma moją wagę. I mamy widok na ten przepiękny wodospad. I siedzimy wśród kawy. Wszędzie kawa, pola kawy. Pięknie. Ten wodospad nazywa się Elephant Waterfall. Wodospad słoni. I jakoś przebijemy się naokoło, dojedziemy tam bliżej, żebyście mogli go sobie z bliska zobaczyć. A mój człowiek tutaj już chodzi. Obczaja, co tutaj się dzieje, i Natalia mówi do mnie w ten sposób, że już wie, dlaczego jej ta kawa właśnie tutaj w Wietnamie robusta smakuje. A to dlatego, że ona jest właśnie mocniejsza i ma ten właśnie czekoladowy posmak, co daje temu takiego ekscytującego, fajnego smaku. Mamy tutaj taką planszę, która przedstawia, co się robi poszczególnie w jakich miesiącach właśnie z kawą. Miejscówka jest otwarta, w której jesteśmy od 1995 roku. To, co nas interesuje, to są właśnie zbiory, harvest. I mamy miesiące październik, listopad i grudzień. My mamy jeszcze szczęście, babka mówiła, że jesteśmy właśnie w tym momencie, że jeszcze nie skończyli wszystkiego zbierać i jeszcze troszeczkę tam zostało. I co? I podlewanie jest w miesiącach tutaj styczeń, luty, marzec i kwiecień. A resztę możecie sobie zobaczyć. A, i w grudniu też podlewają. No właśnie, przegapiłem, bo to cholera na końcu było, nie? Ale ciekawa jest ta uprawa kawy. Jeżeli ktoś by był w Wietnamie, bardzo gorąco polecam i zapraszam, żeby sobie takiego czegoś spróbować. Po prostu jedźcie sobie na pole uprawne kawy i weźcie taką przygodę. Zobaczcie, dosiadłem się tutaj do lokalnych ziomeczków, którzy spożywają jakiś lunchik i mają takie tutaj oto właśnie specjały. Palą sobie fajeczkę, odpoczywają w takich okolicznościach właśnie przyrody. Chodź, kochanie, siadaj. Zapowiada się gruba impreza. Ziomki mnie uraczyli jakimś napitkiem, jakieś chyba wino ryżowe czy cokolwiek to było. A teraz będziemy strzelać sobie z łuku do celu, proszę Państwa. Kochanie, chcesz postrzelać z łuku?
Dawaj, chodź, zobaczymy, co potrafisz. Chodź. No to będzie strzelał nam Arkadiusz. Ciekawy, czy trafi. No proszę, jak kamera patrzy, to trafi. Jak kamera nie patrzyła, to nie trafiał. Ale szóstka? I spadło. Nie widziałam, co to było. Chyba szóstka. Szóstkę trafiłem. Pan teraz. Odbiło się. No i nie poszło. Jeszcze pan nam tutaj pokaże, jak się strzela. No pięknie, udało się. Kolejna próba. Lecimy dalej. Nie, teraz jak pan. No proszę. Dziesiątka. Dziesiątka, rozumiecie, to mam wygrane. No, pan tutaj nie daje za wygraną. Dalej strzela. Pięknie. Same teraz trafnięcia, nie trafnięcia. To teraz ty, kochanie. Teraz zobaczcie, będzie strzelać sama Robin Hooda. To będzie za... Co myślisz, że go pokonasz? Nie, Nie? gościu dobry jest. Polecam z klęcząca strzelać. Teraz jest wyzwanie, proszę Państwa. Natalia versus pan Ogrodnik. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Na bieżąco filmujemy. No, Natalia troszkę panu też troszkę nie wyszło, ale zostało po jednym strzale. Decydujący strzał. Powtórzymy może jeszcze rundę. Ja tam powtarzałem, bo trzeba się przyzwyczaić. I na klęcząco zobaczcie z tej pozycji. No, pan trafił takie 7,5, prawie 8, a Natalia obok, także powtarzamy rundę. To powtarzamy rundę. Teraz jest decydująca runda, proszę Państwa. Kto pierwszy? Oboje przestrzelili. Jeszcze po jednym strzale. Zostało po jednym strzale. Kto wygra? Kto w ogóle trafi w tarczę teraz? No, Natalia, dawaj, wierzę w ciebie. Skupienie jest ważne. No, pan trafił 8. Jest presja. Troszkę wyżej by było 10. Trafiłem jeszcze do środka. Tu jest przygotowany już lunch na grupy, które pewnie przybędą niedługo. A co mają na lunch? Jakieś mięsiwo z ryżem, jajka, sałatka. No i pewnie coś do picia, ale fajnie to wygląda. Smacznego życzę całej grupie. Smacznego życzy Polishman Travel. W cenie mamy jeszcze kawę. Ja już kawę piłem, tam spróbowałem, także nie chcę drugiej. Wziąłem sobie Pepsi, które też lubię od czasu do czasu. Bardziej Coca-Colę. Ale to tak, żeby się nie zatruć, bo Coca-Cola wszystkie bakterie zmieli. Także w Wietnamie można sobie kolkę popijać i jeść cokolwiek i nic się w żołądku nie będzie działo, żadnych rewolucji. Natalia ma kawę i ma takie tutaj ciasto z serem, a ja mam jakiegoś tutaj, co to jest? Sernika. To uciekamy z plantacji kawy i wybieramy się na ten wodospad, który widzieliście z drona, żeby pokazać go wam właśnie z bliższa. To dotarliśmy. Dziwny jest troszkę tylko taki wjazd, bo to jest brama, która wydaje się być zamknięta, ale jest i ziomek, który tą bramę otwiera. Wjazd kosztuje 50 000 na łeb i tam jest ten ziomek właśnie w niebieskim, który otwiera. No i któremu trzeba dać hajs za bilety. To idziemy. Luzem biegają sobie tutaj właśnie jakieś kury, koguty, zupełnie jak na Key West na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. To najpierw pokażemy wam widok stąd, żebyście mieli widok z góry, a później pokażemy wam widok z dołu. Zejdziemy tam właśnie w dół. Widzicie Elephant Waterfall, Tourist Area. Tak to właśnie wygląda stąd. 73 metry wysokości ma ten tutaj oto wodospad. No fajnie, a ja znam takie tajemnicze miejsce na dole, wiesz? Ale to nie to miejsce, mam nadzieję, że tam można zejść, bo 8 lat temu, jak tu kiedyś byłem jeszcze bez kamery, zanim
nie było kanału Polishman Travel, to byłem kiedyś tam na dole i tam jest takie miejsce, gdzie można zejść pod wodospad. I tam idziemy, zobaczymy, czy to jeszcze istnieje. Mamy taką drogę, która wiedzie w dół. Zobaczcie, już pierwszy przewodnik podąża przede mną. Musicie naprawdę uważać, idąc tędy. Miejcie oczy otwarte. Patrzcie dalej, idziecie sobie taką kładeczką i macie takie właśnie oto widoki. A my idziemy jeszcze niżej, właśnie tędy. Nie wiem, czy będzie widać tęczę blisko wodospadu tutaj, ale się zmywa. No jesteśmy w takim prawie, że najbliższym punkcie. Zobaczcie, te barierki wyglądają, jakby były z filmu Piraci z Karaibów. Łódka tego Davy Jonesa, nie? Taka zapleśniała. Teraz tą tęczę będzie widać lepiej. Mam nadzieję. Patrzcie, może to nie jest wodospad Niagara, ale jest cudowny. Musicie zobaczyć to miejsce na własne oczy, jak tutaj przyjedziecie, bo to jest coś po prostu pięknego. Woo! Ale chlapie wodą. Patrzcie w ogóle, jakimi trzeba się tutaj przedzierać szczelinami. Chodźmy, bo warto, naprawdę. I o tym miejscu właśnie mówiłem teoretycznie, prawie już jesteśmy za wodospadem. Jeszcze jeden ziomek z nami tu się wybrał, odważny. Słuchajcie, i dochodzimy praktycznie do ostatniego miejsca. Do ostatniego miejsca z możliwych. A jest cholernie ślisko, bardzo ślisko. Ziomek robi zdjęcie. Good man. Jeszcze rzut z zawągła, bo jesteśmy najbliżej, jak się da. Patrzcie na to, co się tutaj dzieje. Ziomeczki, w ogóle jaka akcja. Ziomek nas wpuścił do środka, a tu się okazuje, że jest czasowo zamknięty wodospad. I to ten tam ciul w niebieskim nas wpuścił, skasował za bilet i my idziemy do góry, a tu nas policjant woła, że co wy tu robicie, coś takiego, nie? I przyszedł jakiś koleś i nam to wszystko właśnie tutaj, powiedzmy, tłumaczył, nie? I mówił, że zamknięte, nie wolno tu wchodzić, a dlaczego nas w ogóle tutaj wpuścili, nie? Co się okazało? Przyjechał detektyw inwektyw jakiś, żeby zrobić śledztwo, co tam się zadziało. Wezwał go gościu, który pracuje w agencji i zarządza tym obiektem. Ogólnie obiekt jest zamknięty i nie można tam wejść z tego względu, że jest po prostu niebezpiecznie i nie wpuszczają turystów i nie powinien tego robić. Także jak przyjedziecie tu do lat, to nie wchodźcie tam, bo wezwą policję. Ten policjant, co przyszedł, był jakoś tam dla ochrony, żeby nikt tam nie uciekł z tych, co tam byli, bo ten łepek jeszcze z nami był, ale jego puścili. No i zrobili takie krótkie przesłuchanie i myśmy im powiedzieli, że nie chcemy, żeby ten koleś miał jakieś tam problemy. Wy sobie to załatwcie wszyscy między sobą. Ziomek w niebieskim nam oddał hajs i po prostu tyle, nie? Ale musieli zaprosić jakiegoś detektywa, który tam wypisuje jakieś papierologie, robi i tak dalej, nie? A my stwierdziliśmy, że możemy jechać, możemy i pojechaliśmy. Także tyle z tej historii z policją na dzisiaj. Musiałem się zatrzymać, żeby wam to pokazać. Jedziemy do miejscówki tutaj właśnie, a zobaczcie, las suchy jak pieprz. A oni sobie tutaj tak po prostu to tak delikatnie wypalają. Zobaczcie, tu się pali, tam się pali, coś się kopci. Tutaj się kopci, nikt tego nie gasi, w ogóle mają to w dupie głęboko, tak naprawdę, zobaczcie, jeszcze jak się dymi. No ja nie będę tego gasił, bo tu jest tyle miejsc, także niech oni o te swoje rzeczy dbają. Ale nie powinni tutaj nic takiego wypalać, bo bez jaj. Kupiliśmy sobie 2 bilety w tej miejscówce tutaj, kosztowało nas to 198 000 i jedziemy dalej, bo już zostało niedaleko. I teraz pytaliśmy ziomka, ziomek, czemu pali się w lesie? O co tu chodzi? A ziomek mówił, że to policja pali i policja pali tę suchą ściółkę, żeby w razie pożaru nie zajęły się drzewa. Nie wiem, jakie jest tego rozumienie sens w tym głębszy. Przecież drzewa się mogą zapalić, kora sucha się może zapalić, cokolwiek, nie? Czyli co, wypalanie suchego po to, żeby się drzewa nie zapaliły? I to robi policja? Ciekawe, nie? No to już się zbliżamy do samego końca
do miejsca docelowego, do którego mieliśmy tutaj dotrzeć, bo tą wyprawę tutaj wymyśliła Natalia. I zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Gdzie tu mamy się rozlokować? Czy mamy się rozlokować tutaj, czy gdzie? Bo ja nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. A, tu jest niby parking. Tu mamy zaparkować, czy jechać dalej? Dalej. Ziomek pokazuje nam, że jeszcze dalej mamy jechać. No to jadziem, panie, jeszcze dalej. I co, w tym domku, że niby coś jest? Czy to jeszcze dalej się jedzie? To jesteśmy na miejscu. No ma być tutaj, jest tak troszkę magicznie. Zobaczcie, wszędzie zielono, trawka, drzewa, kwiaty. Patrzcie, jak pięknie. No tworzą taką, można powiedzieć, oazę. Bardzo dużo tutaj lokalców, Wietków jest, sobie zdjęcia robi. No i prawdopodobnie też coraz więcej turystów tutaj przyjeżdża. To wygląda, jakby to było takie prawie, że pole namiotowe. No prawie, tylko że tu mają jakieś ławeczki poustawiane. No jest i bar, najważniejsza część tego miejsca. Bo ja zaraz się muszę coś napić koniecznie, bo już mi się pić chce, nieważne co to będzie, piwo, woda, Pepsi, nieważne, pić mi się chce. A ja pokażę wam tutaj to wszystko z powietrza. Jesteśmy z powrotem w hotelu, zapraszam do naszego pokoju, jak obiecałem trochę pokazać. Zobaczcie sobie, taka tutaj łazienka, łóżko, mega wygodne, już sprawdzone. Zobaczcie sobie, taki tutaj kącik. Snickersy nie są w cenie, ja sobie sam je zakupiłem, bo bardzo lubię. I teraz zapraszam też oczywiście na balkon. Mamy z balkonu taki widok na kawałek miasta. Bardzo nam się tu podoba, jest mega cicho i zaraz wam powiem też o kosztach, ile tutaj płacimy. A co musicie zobaczyć, to jest jedną rzecz i to jest mianowicie to. Maska gazowa. W razie pożaru, ziomek mówił, teraz w hotelu dają maski. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Jeszcze miałem powiedzieć o kosztach, ile płacimy za pokój, a 21 euro za noc płacimy. To jest cena bez śniadania. Śniadania tutaj nie ma dostępnego. Musimy sobie sami gdzieś bryknąć na śniadanie. Ziomeczki, dziękuję za odcinek. Zapraszam na następny odcinek z Dalat już wkrótce. Widzimy się niebawem. Wszystkiego dobrego. Ciao!